Dzień dobry telewidzowie! Dzisiaj co prawda sobota, ale robimy sobie dzień dla rodziny. Przyjechałam do miasta na naszą ulubioną kawkę, coś do zjedzenia i wracam do Marcina na basen relaksować się. 12 godzina, pani przyjechała i mówi zamykamy biznes, także do 12 sprzedają tutaj kawkę. A jednak nie, to chyba tylko ludzie z Chin przyjechali zrobić sobie tutaj zdjęcia. Pani udaje, że robi kawkę i nocyka jej zdjęcia. Teraz jakieś grupowe foto. Ekipa zamówiła kawkę, teraz pakują się do samochodu i jadą. Pa, pa. Jest 12:15, a nasi koledzy jeszcze pracują. A ja wziąłam do chłopaków kawkę i relaksuję się u nich. Posiedziałam z pół godzinki tutaj na słoneczku, zjadłam croissanta, wypiłam kawkę i teraz jeszcze zamawiam dwie na wynos dla siebie i dla Marcina i jadę do hotelu. Myślałam, że to ptaki mnie przekrzykują, ale wydaje mi się, że to odgłos z głośników dochodzi. Takie nawoływanie tych ptaków do gniazda. Jest 12:30, zamówiłam dwie kawki, ale pan mówi, że ma tylko jedną, a drugą ma przygotowaną już słodką, więc biorę tylko jedną. I siup, kawka wypita. Można kąpać się teraz. Ten obiekt bardzo nam się podoba i dzisiaj przedłużyliśmy o kolejne 2 nocki, a płacimy tutaj tylko $15. Jak relaks? Relaksing przy sobocie. Miała być niedziela dla rodziny, a zrobiliśmy sobie sobotę dla rodziny. No już wcześniej mówiłam. Tak? Jutro będzie zjedzanie. Jutro będzie dzień pracujący. Jest jedzenie na wynos. Co dzisiaj zamówiłeś? O, jak ładnie, co to tam? O, Marii. Warzywka chyba, czy nie? Nie, dzisiaj nowość. Tego nie zamawiałem. Sól z pieprzem. Nie wiem dla kogo to, zaraz zobaczymy. To trzeba zachować. To wydaje mi się, że będzie dla ciebie, bo to... Chicken burger. O ja, burgera zamówiłeś, dziękuję. Proszę bardzo. Podoba mi się to dzisiaj, a ty? A ja mam dzisiaj loklak, wołowina z jajkiem. I do tego mam ryż, ale ryżu nie będę jadł. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, jajo widzę już delikatnie zrobione, takie jak lubisz. O, Wołowinka. lokalna wołowina. I jak? Ja lubię. Smacznego. Dziękuję. Pierwszy raz przyszliśmy zobaczyć do tego trzeciego hotelu. W naszym nie ma basenu, jest w tym drugim, w którym dzisiaj spędzaliśmy czas. No i też jest basen w tym trzecim. Tutaj jest spokojnie. Nikogo nie ma. Na takim półpiętrze, no mętna woda. Ale świetny. Ale świetny i głębszy jest taki. Tamten bardziej dla dzieci, a tutaj można nawet poskakać. Ale fajnie. Tutaj są takie okiennice porobione, czy jak to się nazywa. No i tutaj mamy widok na okolice. Dzień dobry telewidzowie! Witajcie! Dzisiaj wybieramy się nad morze. Najpierw kawka, śniadanie i lecimy. Jesteśmy tutaj już kilka dni i w sumie byliśmy tylko raz nad wodą. Nawet się nie kąpaliśmy, trochę tam połaziliśmy sobie na plaży. Jedziemy tam, jest ponoć lepiej. Sprawdzimy to dzisiaj. Dzień zaczynamy oczywiście od kawy u najlepszego baristy w mieście Kampot. Zobaczcie, takim strzęcikiem tutaj kolega robi kawę, ale to już widzieliście. Piękna sprawa. Aż myślałem o czymś takim kiedyś, jak będę miał swój dom. Dobrze trafiliśmy, bo chłopaki już składają swój sprzęt. Zatrzymaliśmy się przy drodze i zobaczcie, pani tutaj sprzedaje kukurydza. Nie wiem, czy ona już jest ugotowana i arbuzy. Tutaj pewnie zakładam, że pani tą kukurydzę gotuje. Nie jest jeszcze. O, cały gar kukurydzy. Zaraz wam pokażę jeszcze tutaj palenisko. O, trochę drewna i już jest biznes. Już można zarabiać przy ulicy. Nie zrozumcie tego źle, zarabiać przy ulicy. Na sprzedaży oczywiście warzyw i owoców.
Jak wam wspomnieliśmy, jechaliśmy do miejscowości Kep, ale zatrzymaliśmy się po drodze, bo był taki wjazd i było widać morze. Właśnie nad morzem. Można powiedzieć, że plaży nie ma, albo że jest plaża kamienista i zaraz wam pokażę coś. Pewnie na telefonie tego nie widać i wy pewnie też tego nie dostrzeżecie, ale widać taki zarys wyspy tam daleko i to jest już największa wietnamska wyspa. Ale woda widzę, że jak w jakiejś rzece i cieplutka, ale fajna i czyściutka. Tutaj ktoś przyjechał sobie kamperem, tam dalej widzę jakiś resort się buduje, jakieś domki są stawiane. Po drugiej stronie tak samo i nawet jakiś pomost duży tutaj jest. Dosłownie pół kilometra dalej, w kierunku Kep. Jeszcze nie dojechaliśmy do miasta. Przyjechaliśmy, myśleliśmy, że to jest jakiś hotel, ale to jest chyba hotel z restauracją połączony. Jeszcze pokoi nie widziałem. Widziałem też jakiś taras u góry. Tutaj zaraz wam pokażę ładny widoczek. Jest też restauracja, o której wam wspomniałem. Tutaj można się napić kawy, ale ten widoczek tutaj jest piękny. A już wam pokazuję, jak wygląda całość. Tutaj jest kawiarnia. Widzę, można się napić jakiegoś wina, zjeść pewnie też jakiś dobry lunch. Tutaj są bardziej takie sofy do posiedzenia, do pogadania sobie. I patrzcie na ten widok. Piękna sprawa. Ładnie, plaży nie widzę, ale... Plaża jest tam trochę dalej, ale jest brzydka. Ale tutaj, no fajnie to wygląda. Tak, i ta woda, no, tam z kamieniami wyglądało to trochę lepiej, ale też nie jest źle. Tam jakiś port dalej widzę, tutaj można sobie zdjęcia robić na tym pomoście. Aha, tutaj jest jakaś plaża, można ją zobaczyć. Tutaj jest ta fajna restauracja przeszklona, że sobie jecie obiad i patrzycie sobie w morze, coś tu się dzieje, jakieś stateczki widać tam dalej pływają, ale nie za dużo tych stateczków, a tutaj też jest jakaś plaża. Ogólnie tutaj jest spory teren, tam następny jest resort ogrodzony, widzicie ten płot? Spory kawałek i jakiś tam resort się buduje, więc mi się wydaje, że te tereny się rozwijają. To jest ten piękny widok. Tutaj już wam wspomniałem, to jest ta restauracja po prawej stronie. A idę zobaczyć jeszcze na górę, jaki jest widok i co tam w ogóle jest. Czy jest jakaś restauracja, czy jest jakiś taras. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Czy są jakieś stoliczki do posiedzenia. Sporo tych schodów. I co my tu mamy? Aha, takie... bar bardziej, tu widzę, jest piwo z nalewaka. Jeszcze w Kambodży nie piłem piwa z nalewaka. Ogólnie piłem tylko raz czy dwa piwo lokalne, 2 małe puszeczki. Tutaj takie stoliczki na wieczór raczej. Tutaj coś się dzieje, może jakaś muzyka gra. Patrzcie, jakie piękne sofy. Z moich astrologicznych wyliczeń wynika, że ta cała restauracja jest zbudowana tak, żeby był zachód słońca w tą stronę i żeby można było to podziwiać. Zresztą tak mi się wydaje, że ten bar też jest tak zrobiony. Ale my nie zostajemy, bo to jednak ceny nie dla nas, jedziemy dalej. A tak nazywa się ta restauracja. Jak będziecie tutaj, no to myślę, że warto sobie przyjść i zjeść obiad albo napić się wina w takim miejscu. Po drodze trafiliśmy na market, który się nazywa Kep Crab Market. Tutaj widzę, już jakieś kapelusze są Marii Kamnierzy. No i przejedziemy się jeszcze tam dalej. Tu jakiś biznesik. Przejedziemy się jeszcze tam dalej, bo widziałem, że są jakieś rzeczy jedzeniowe. No bo z tej strony to bardziej ciuchy. Aczkolwiek zobaczcie, tutaj już jest jakiś port mały, więc tam też można iść. No ale my raczej nigdzie dzisiaj nie będziemy płynąć. Widzę, że pani coś tutaj sprzedaje. Jakieś papryczki, krewetki, kraby, wszystko smażone. Jesteśmy nad morzem, a jak jesteśmy nad morzem, to można kupić świeże owoce morza. Tutaj widzę krewetki. Tam jakieś ośmiorniczki małe. Myślę i wierzę w to, że świeższe być nie mogą. Tak jak panie sprzedają tam świeże owoce morza, tak tutaj można kupić już ugrillowane. Widzę, że można wejść na ten market, więc ja tam idę. Tu widzę, kolega się relaksuje, nogi wywalone, biznes tam się kręci. Widzicie tutaj cały market, trochę nisko tu jest. Ale dobra, idę zobaczyć. Pani tutaj gotuje coś, na razie tylko woda. Drewno podłożone. Oczywiście owoce morza. Tak, bo jesteśmy blisko morza, więc nawet ten market tak się nazywa, Krab. Tutaj też widzę, że same owoce morza. Jakieś widzę, wycieczka tutaj chodzi po tym markecie. Tutaj, co to jest? To jakaś ryba też, zobaczcie. Ładnie to wygląda, wszystko na świeżo robione. Wszędzie owoce morza. Tutaj znowu smażone na głębokim oleju. To wygląda ciekawie, podpytałem panią. Pani tutaj mówi, że w środku jest kokos. Ale nie wiem, czy to płatki, czy zmieszane z ryżem i taka przekąska, deser. Tutaj pani ogniata coś w moździerzu. Tam widzę, grillują ryby, sprzedają też owoce morza. Cały market jest taki sam i co chwilę można coś zjeść. A pani tutaj obrabia ryby. Zobaczcie, jaka płaszczka. Stingray, tak, płaszczka, wielka, wielka, no taka okej, no. Tutaj widzę, że coś się gotuje. Jakaś rybka też się tutaj grilluje, a nawet 2, albo to na pół jest przecięte. Tutaj jakieś kiełbaski znowu, a płaszczka już przecięta na pół. Teraz zobaczymy, jak w środku wygląda. No jak normalna ryba w środku, jeszcze nie widziałem płaszczki od środka. Pani sprawnie sobie radzi z tym. Tylko ten tasak by trzeba było trochę naostrzyć. Pani pewnie od rana pracuje i zasnęła sobie, ale nikt jej tutaj nie okradnie. Zobaczcie tutaj dalej.
Znowu smażone na głębokim. Takie rybki, tutaj takie same, tu jakieś inne i znowu te kraby. Kolejna pani sprzedaje słodkości. Tutaj jakieś naleśniki, placki. Widać, że dużo tłuszczu mają, a te gofry są z kokosem. Taki jeden gofr kosztuje złotówkę, a ten duży, dość gruby, 3 złote. Tam widzę, że coś się ostro pali. Panie coś tam na końcu gotują. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Przepraszam. Królestwo krewetek to mi wygląda na krewetki na słodko. Patrzcie, ile tutaj palenisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurczę, po całej długości. Nie wiem, ile tego było. Panie coś tutaj cały czas gotują. Patrzcie, ile jest tych palenisk tutaj. A czy miejsc do gotowania. Nie wiem, czy to ktoś sobie wynajmuje tutaj i może korzystać z tego. Tutaj kolejne. No ciekawie jest to rozwiązane. O, tam nawet widzę, jest gaz podłączony, ale tutaj znowu nie. Wszystko jest na drewno. Nawet jest drewno przygotowane. Albo jak ktoś chce i jest wolne, to sobie po prostu przychodzi i tutaj gotuje. Już wiem, o co chodzi. Kupujecie sobie świeże kraby, one się nawet ruszają. $8, czyli wychodzi 32 zł za kilogram. I pani powiedziała, że mi przygotuje tutaj w jaki sposób chce. Za 32 zł. Ciekawe, czy komuś już tutaj gotuje, bo ktoś tutaj czeka. O, właśnie, ktoś chyba już zamówił, bo pani, zobaczcie, w garku wrzuciła świeże kraby, one się jeszcze ruszają. Tutaj dalej takie coś kosztuje $7, ale panie tutaj nie gotują tego. I zobaczcie, tutaj na szczęście pieniądze są zawinięte w taki supełek. To jest 500, czyli 50 groszy i on tutaj sobie pływa. Ja już jadłem swoje śniadanie, 4 jajka w hotelu zjadłem. Marika bierze sobie na słodko tego gofra za 3000, czyli 3 zł. Jaka konstrukcja dachu na całym tym markecie, aby tylko nie padało na głowę. Jak tam gofry? Bardzo dobre. Kokosowe? W środku coś jest? Dżem zrobiony z kokosa. No raczej właśnie, marmolada kokosowa. dość przypominające, ale fajne takie biurki kokosowe czuć. A nie wiem, czy coś jeszcze nie jest dodane w środku, bo jest taki wypchany, gruby. A wiecie, czym się różni dżem od marmolady? Market już oblatany, jedziemy teraz dalej zwiedzać. Kawałek dalej widać kutry rybackie, tylko to są bardziej takie mniejsze łodzie, więc one też wypływają pewnie na jakiś specyficzny rodzaj owoców morza albo ryb. Na ostatniej widać też jakieś siatki, no i jest ich tych łódek tutaj trochę. A jak są ludzie, to znaczy, że można otwierać jakiś biznes i można zarabiać. Widzę, że pani sprzedaje jakieś zeszyty, pasty, jakieś szczoteczki do zębów, takie potrzebne rzeczy. A z tej strony same jakieś takie pierdółki. Widzę tu jakieś czapki, słodycze też jakieś wyroby, jajeczko. No wszystko, co potrzeba do przetrwania, albo żeby sobie zjeść, albo żeby sobie wypić na teraz. Tutaj widać, jak chłopaki sobie odpoczywają. Widzicie, tam jeden leży, tutaj drugi. Chłopaki też noszą jakieś sieci, więc albo będą niedługo wypływać, albo skończyli. Ale skoro niesie w tą stronę, więc wnosi je na łódkę, bo jak widzicie, tutaj leżą do wyschnięcia. Więc jak on już je wnosi na łódkę, więc pewnie będą wypływać dzisiaj. I widzieliśmy też w mieście Kampot, że oni wieczorami wypływają, więc myślę, że oni jakieś wieczorne albo nocne połowy mają. Ale te sieci to nie są sieci normalne, tylko to są, zobaczcie, takie kwadratowe siaty. Nie wiem, czy to na kraby? Może i kraby. Chociaż pamiętam z innych programów, to kraby łapią w klatki. A znowu zobaczcie, o, to jest cała taka harmonijka z tej siaty. A tutaj pan wiezie lód na łajbę. Silniki podobne jak te, które używają w Tajlandii, też całe odsłonięte. Tak myślałem, że będą wypływać niedługo, skoro taki blok lodu wnosi teraz na łódkę. Pewnie po to, że jak coś nałapią, no to później wrzucają to do lodu i jest dłużej świeże. Dobry jest z tym lodem. Po burcie chodzi. O, myślę, że to ze 20 kg ma. Tutaj kolejny rybak z lodem. O. Skakuje na łódkę, czy nie? Skakuje, ale też widzicie, też z przodu są jakieś kwiatki. W Tajlandii też było tak, że było przygotowany taki ołtarz dla Buddy i tam nie można było chodzić. A tutaj widzę, że są jakieś kwiatki. Panowie tutaj się rozliczyli, zapłacili to pewnie za lód. Dojechaliśmy nad punkt widokowy, ale pogoda zaczęła się zmieniać i to dość nagle. I zaraz wam pokażę, od strony morza idzie coś takiego jakby jakieś mleko, jakby jakaś mgła. Daleko nie widać, widać jakieś tam małe wysepki, ale jak patrzycie, to jest po prostu biało. I zobaczcie z tej strony, widzicie? Jest taka jakby cały czas mgła. Tam widać te wyspy duże, daleko, no ale ciężko je dostrzec. No z tej strony trochę lepiej to wygląda, ale one są dość blisko. Ale też widzicie, jest wszystko przez taką mgłę. A na tym punkcie widokowym jest też jakaś restauracja. Widzicie, stoliki są. Tutaj miejscowi nawet sobie siedzą, jakąś kawę piją. Tam dalej widzę jakaś plaża. No my będziemy tam przejeżdżać, więc pewnie zobaczymy, o co tam chodzi. To mi się podoba u Kmerów. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Patrzcie, tutaj są takie maty do siedzenia, widzicie? Na takich, no powiedzmy, dużych stołach oni siedzą i jedzą. Są krzesełka dostawione, ale są też ludzie, którzy siedzą po turecku, tak to się nazywa. I zobaczcie, są po 2 hamaki na każdym tym. Można sobie leżeć, tu nawet 3.
Przychodzicie z jedzeniem albo nie z jedzeniem, ktoś wam tutaj gotuje, spędzacie czas, super. I oni właśnie to potrafią. Często widzimy, jak oni całymi rodzinami przyjeżdżają. Można i ryby sobie połapać tutaj z tego pomostu. Zaraz sprawdzimy, czy biorą te ryby. Jest tu coś? O, kolego, co ty tu z tego zrobisz? Chyba, że ziemniaków dodasz i kotlety rybne zrobisz. Jest kolejna, ale malutka. Ten jest dobry, złapał 2 za jednym razem, ale zobaczcie, jakie one malutkie. Ale jaka ładna ta jedna. Patrzcie, jaka śliczna. Nie wiem, co to za ryba. O nie! Patrzcie, jak on to zrobił. Co to za ryba? Ciekawe, czy on ją wypuści. Dziwna była ta ryba, ale wyrzucił ją. Mówi, że ona nie do jedzenia. Widzicie to? Patrzcie, setki małych rybek skacze. Ja. Patrzcie, ile tego. Teraz jeszcze więcej ryb. Wygląda na to, że jakieś duże ryby je ganiają. Dotarliśmy na plażę w Kep i zobaczcie, to jest ta najsłynniejsza plaża w tym miejscu. Tutaj jest jakieś, no, nawet nie wiem co to jest. Trochę muszle to może przedstawia, można sobie zrobić zdjęcie. No i tutaj jest druga strona tej plaży. Oczywiście zobaczcie te siedzenia i stoliki. Można sobie wynająć i zjeść sobie jakiś lunch. No taka średnia ta plaża, wam powiem. Plan był taki, że przyjeżdżamy na tą plażę, zostajemy tutaj, rozbijamy się, nawet wzięliśmy sobie koc. Ale z racji tego, że pogoda jest jaka jest, zresztą są chmury takie, jakby miało zaraz padać. Pewnie nie będzie padać, bo jest pora sucha. Sprawdzaliśmy też na mapie, no ale te chmury są jednak takie ciemne i nie ma przyjemności z leżenia tutaj. Teraz my będziemy, przynajmniej ja będę miał większą radość, jak pojedziemy sobie na jakieś wioski. Spędzimy sobie czas z lokalną społecznością, jeżeli takie będą po drodze. Przyjechaliśmy, nie będziecie wiedzieć i tak, ale przyjechaliśmy z tej strony, o, tam wam pokażę, a będziemy chcieli wrócić drugą stroną. A o tych chmurach wam mówię. Zero słońca. I to jest ciekawe, o, pani nawet tutaj stoi, jak samochody przyjeżdżają, to pani tutaj macha, zaprasza. Oni mają tutaj jakąś kuchnię przygotowaną, napoje i to jest to, co wam pokazałem wcześniej, że tutaj są te miejsca, gdzie oni przyjeżdżają i sobie spędzają razem czas. Tutaj też są po 3 hamaki. Jestem trochę zdziwiony, bo jest jakby sezon i jest mało ludzi. Patrzcie, ile tego jest wolnego. Miejsc dostępnych sporo. Tutaj można kogoś znaleźć, też może dlatego, że jest po weekendzie i tych ludzi jest mniej. Tak mi się wydaje, bo oni w weekendy lubią sobie pojeździć, poimprezować, spędzają właśnie tak czas rodzinnie. No i takich wózeczków tutaj, o, dzieci sporo było na plażach, no to jakieś wata cukrowa, lizaki, tutaj jakieś lody pani pewnie sprzedaje lokalne. Pozostawiamy tą plażę na inny raz, jak będzie lepsza pogoda. Marika sukienki sprawdziła, ale też nic ciekawego. I tutaj jest tylko jeden sklepik z tego co widzę, tak nie obleciałam wszystkiego dookoła, ale tylko jeden przy tej głównej ulicy, a tam przy tym markecie, co mieliśmy wcześniej, było co chwilę. Więc myślę, i tam były ceny naprawdę dobre, no za $5 taki set, bluzka i spódnica, no to w mieście nie widziałam, albo kapelusz za $2,50, około 10 zł, no to w mieście chcieli $10? 10-11 nawet. A teraz jedziemy już do miasta. Zmiana kierowcy na Marikę i zmiana nagrywającego widoki, czyli ja.
Dojechaliśmy już do miasta Kep. O, dzieciaki pozdrawiają na market. Mamy w planach kupić sobie jakieś kapelusze. Bye bye, dzieciaki cały czas krzyczą. I tutaj są jakieś kapelusze. O, widzę tu niezłe podróbeczki. Diora są. Oryginalne, Diora nawet. Diora pewnie za dyszkę. Wygląda na to, że od tej strony były jakieś stragany z jedzeniem. Tak wygląda to jak jakieś kuchnie. Tutaj są paleniska. Coś tutaj było przygotowywane. Ale nie wiem, czy to nawet okadzone to jest. Ale nie wiem, czy to nie działa, czy już tam w ogóle tego nie sprzedają. A tutaj w środku, no taki typowy market. Można wszystko. Trochę owoce, trochę jakieś produkty spożywcze, trochę ciuchy. To coś jak u nas markety. Mam wrażenie, że tutaj ubrania są zrobione pod styl kambodżański, a za to tam na tym markecie, gdzie byliśmy, bardziej pod turystów, bo były inne rzeczy, całkowicie innym stylu. Przypomina mi to trochę chiński market w Bangkoku. A na końcu marketu oczywiście co? Mięsny, rybny sklep. Tutaj widzę, że pani sprzedaje wieprzowinę. Widać, że dopiero ubita była, jeszcze dojrzewa. Tutaj panie mają jakieś rybki. No nie żywe, ale wyglądają na świeże, jakby dopiero złapane. O, ta wieprzowinka już trochę bardziej wyschła, a to nie znaczy, że niedobra, że zepsuta. No i wracamy, tutaj dalej są warzywa. O, jak ty się tutaj znalazłeś? Ale weszłam od ubrań. Były jakieś jeszcze? Nie, no tutaj przeszłam i przypomina mi to taki styl, nie styl, tylko jak Chinatown trochę w Bangkoku tam dalej. No takie pierdółeczki, wszystko można znaleźć. No, a co do ubrań, to jest tutaj bardziej lokalnie, bym powiedziała, nie jest dla nas. Tak widać całkowicie inny styl niż ten, który widzieliśmy na pierwszym markecie. Jak jeszcze nie wiecie, jak się robi takie kiełbaski, często można było je znaleźć w Tajlandii. Widzicie? Pani sznurkiem tylko cyk, związuje, o, mocniej zaciska i wychodzą takie kuleczki i to jest wszystko w tym sklepie mięsnym. A tutaj no, poziom najwyższy, powiem wam, sprzedaży mięsa. Pani w hamaku wywalona, no taka klatka 1 metr wysokości na 2 i też sprzedaje wołowinę. Ładnie dojrzała już tutaj, o, to są te kiełbaski. Najczęściej na tych marketach sprzedają kobiety, a jak sprzedają kobiety, no to wiadomo też, że tutaj dzieci się kręcą. Dużo jest matek, które tutaj pracują i te dzieci nie ma gdzie zostawiać. Ojciec pewnie pracuje gdzieś indziej, jeździ na tuk-tuku, a matka z dziećmi wychowuje je tutaj, pracując. Opuszczamy ten market i powiem wam, że jak nie macie po co tu przyjeżdżać, no to nie przyjeżdżajcie po prostu. Nie ma po co. Tak. Był pieprz, podpytałam pani. Jeśli dobrze się zrozumiałyśmy, no powiedziała 1 kilo 30 000, czyli 30 zł za kilo pieprzu. Wydaje nam się trochę mało, bo na plantacjach pieprzu było za ile? 50 gram chyba za $6, jeśli się teraz nie mylę. 100 gram suszonego już było za 5 albo 6 dolców. No. Jedziemy po drodze i widzimy takie zielone pola, co się okazało, że to jest ryż, młody ryż. On jest jeszcze zielony, nie gotowy do ścinania, a co tutaj? Wody już nie ma. Widać, że tak pewnie ma być, że już w wodzie nie rośnie, ale patrzcie, jaki piękny zielony. Co ciekawe, teraz tego nie zobaczycie, tam trochę widać. Wszędzie dookoła jest sucho, bo wiadomo, że teraz deszcz nie pada, jest pora sucha. Tylko w tym miejscu jest ten zielony ryż. Nigdy wcześniej jeszcze w Kambodży nie widzieliśmy takiego ryżu. W Kambodży jest bardzo popularne puszczanie latawców. Tutaj też widzimy, chłopak się bawi. W mieście sporo osób widzieliśmy, które to robią. Patrzcie, to jest ciekawe. Kolego, pokaż. Ucieka mi to, patrzcie. Jest jak łuk zrobione i tu jest taki pasek, nie wiem nawet z czego to jest. I on wydaje dźwięk. I oni tym machają i zaraz zobaczycie, jak oni się bawią. Taki dźwięk, o. Słyszycie? Jak jakiś bąk. To taka zabawka. My tu sesję robimy, a chłopaki się bawią. Jeden z latawcem, drugi z tą harmonijką. To jest dobre. Kolega wozi te pojemniki. Już wam mówię, do czego one są. Wchodzi się na palmę, spuszcza się sok z palmy, a później z tego robią alkohol i walą. Moja ekscytacja nie ma końca. To jest pierwszy raz, kiedy widzę tak, jak to nazwać, dziko rosnący ryż. Widzieliśmy go być może w Indonezji, co już mnie tam Marcin tutaj przypomniał trochę, ale to były wtedy porobione tarasy ryżowe i one też nie były aż tak zielone, a tutaj no pięknie, jeszcze to słońce teraz wyszło nam z powrotem. Zostajemy dłużej. Ja bym chciała, no naprawdę, takie moje małe marzenie jeszcze jest, żeby zobaczyć ryż, który właśnie rośnie, który wzrasta, bo na Bali go nie widzieliśmy, jak byliśmy. No i mówię, wtedy na tych tarasach ryżowych trochę było, ale też było sporo tego suchego ryżu, a tutaj jest piękny w fazie wzrostu jeszcze. Mam 30 sekund, pokazuję na czerwonym świetle, 24. Tutaj zobaczcie jeszcze, panie też sprzedają przy ulicy mięso, owoce morza, kreweteczki, tu widzicie, ryby. Są też jakieś orzeszki, a tutaj pan grilla rozpala. A, tu są te pizze znane, już wam je pokazywałem. To jest ten piekarnik na pizzę. Dobra, wracam. Zostało 7 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy! 15 sekund mamy. My jedziemy w lewo. Nie zdążyłem wszystkiego pokazać. Tutaj są jeszcze jakieś budy. Tak, my dobrze.
To tylko standard szokoladą. 800 jest zielone. Okej. To nie pierwszy raz, jak jedziemy tą drogą. Mogę powiedzieć, że już 3. albo 4. raz. I drugi raz się zatrzymaliśmy. Nie, 3. raz zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Pani ma tutaj dobrą zieloną herbatę, tą herbatę, którą Marika pije. I ma też dobrą kawę, więc Marika herbatę, a ja kawę. I dzisiaj znowu jest ta młodsza baristka. Wczoraj, czy to przedwczoraj była starsza pani, dzisiaj z powrotem jest młodsza. Jak w teście wypada? Mocno. Nie brakuje zielonej? Dzisiaj też poprosiłam panią, żeby nie dawała mi drugiej szufli lodu. Bo i tak jak się rozpuszcza, to już nie ma tego intensywnego smaku. A i tak jest już zimna. A czasami trzeba poprosić, żeby dodali tej zielonej herbaty, bo jest za delikatna. Taka kawa i Mariki herbata to koszt 8 zł w Kambodży. Myślę, że to słuszna cena. A przy tej okazji dziękujemy wszystkim za postawione kawki i herbatki oraz naszym patronom. Pozdrawiamy! Na samych jajkach to my daleko nie zajedziemy. Zobaczcie, tutaj grillują krowę całą i ścinają takie kawałki. Później to jeszcze ekstra grillują i zobaczcie, bierzemy sobie coś takiego za $5, czyli 20 zł. Mamy nasz pakunek, siadamy tutaj, zjemy, czy jedziemy może nad wodę? O! Tylko ręce. To tutaj jest toaleta. Zauważyłem, że oni te kości z tej krowy, patrzcie, tam już też zbierają, a później na tym gotują zupę. Pani już mi pokazała, jak ona wygląda. Patrzcie, jak pięknie wygląda ten rosół, żółciutki. I do tego jeszcze, o, to są właśnie te kości ugotowane. I tutaj resztki mięsa, flaki. Przyjechaliśmy nad miejską plażę, nad rzeką, mamy koc, więc teraz się rozkładamy i będziemy zajadać w sumie Mariki śniadanie, a mój obiad. No trochę tego placka podjadłam, ale zobacz, jak daleko dzisiaj woda doszła. Tak, Mokro. teraz jest odpływ, zaraz wam to pokażemy. Patrzcie, tutaj widać różnicę, gdzie był suchy piasek cały dzień, a tutaj była woda jeszcze niedawno. Zaraz wam pokażemy nasze mięso, tylko nam się trochę sos tutaj wylał i no, lekkie bagno się zrobiło, ale zobaczcie. Cebulka. I te mięso jeszcze, tak jak stek, jest lekko różowe, aż się nie mogę doczekać. To jak wygląda, to jedno, ale najważniejsze wiecie co jest? Smak, więc ja wezmę sobie takie, o, różowe trochę jeszcze. Tak jakbyśmy steka jedli. I do tego te pyszne kambodżańskie ogórki. Przejechaliśmy jeszcze na zakupy do sklepu i powiem wam, że no nie macie co narzekać. U nas masło kosztuje 18 zł, a nawet ponad. Kostka 200 gram. Te, o, tu jakieś lepsze, nawet 23 prawie. Jak tu żyć? Jak masło takie. Mleczne produkty w Kambodży czy w Azji tutaj są dosyć drogie. Czy mleko, czy nie mleko. No, sery, mamy tak. Sery, otóż w ogóle. Ser, żeby tutaj taki $5. No, to tutaj zobaczcie, 12 zł litr mleka. Wróciliśmy już do pokoju, wykąpaliśmy się i czas teraz na kolację, więc zamówiliśmy sobie burksy. Najlepsze burksy w mieście, Marii mówi. Inne frytki. Ale dzisiaj inne frytki. A ja mam warzywne kary i też mam ryż, ale ryżu nie będę jadł. O, ten burks Marii już próbowała raz. Trzeba sprawdzić, czy znowu dojedzie. Spoko. Ale dzisiaj całkiem inaczej jest zrobiony. Inny kucharz. Inaczej, masz do tego ser. Ostatnio sera nie było. Nie było tyle sosów, sałaty też było inaczej. Inaczej, no ale dobrze, dobrze. Mniejszy kurczak już też widzę. Także za każdym razem z tej restauracji, jak zamawiamy, jest coś innego albo inaczej zrobione. Albo inaczej niż zdjęcia wygląda. Dobry? Dobry. I kosztuje niecałe $3.